talenty naczelnika, talenty heroesów, talenty helikoptera, talenty samolotu, talenty całej eskadry powietrznej, nawet talenty małpy czy T-Rexa. Dziś odrzucamy to wszystko. Cześć, z tej strony Valencianista z AppGallery i skupimy się na talentach gracza w Reservoir Ride. A więc zaczynamy, bo jest to coś, co zaskoczyło w niedzielę większość graczy. Mówię większość, bo jeśli miałbym mówić o swoim sojuszu, to musiałbym użyć słowa wszystkich. Zaskoczyło wszystkich. Talenty w Reservoir Ride wykosiły umysły graczy Art of Death. Dobra, bo rozgadałem się na boczne tematy. Mamy 3 główne drogi lub gałęzie naszego drzewka z talentami. Dzielimy je na podbój, kooperację oraz wzrost. Ktoś zapyta od razu, dlaczego miał tylko 16 punktów talentów i jak sprawić, żeby mieć więcej. Tak, takie pytanie już padło. To całkowita nowość, więc jakby ja też się utożsamiam z tym pytaniem. Dlaczego 16? No, wstyd się przyznać, ale nie wiem. Poległem na pierwszym pytaniu. Ale znam odpowiedź na drugie, to znaczy jak można zdobyć więcej punktów talentów w Reservoir Ride. Nie można. Liczba 16 jest liczbą stałą i jest niezmienna. Niezależnie czy jesteś graczem free-to-play czy heavy spenderem, potocznie zwanym jako wieloryb. Poszczególne talenty kształtują naszą pozycję jako gracza w sojuszu, to znaczy wskazują nam, za co możemy dostać bonusowe punkty, moc rajdu czy ulepszą naszą obronę w osadzie. To jak rozdysponujemy punkty zależy wyłącznie od naszej pozycji w sojuszu. W dużym skrócie, bo za chwilę postaram się trochę dłużej opowiedzieć o poszczególnych gałęziach. Jeśli jesteś rally liderem, podbój, czyli czerwona gałąź to ścieżka, która powinna Cię interesować. Jeżeli jesteś wypełniaczem szturmów, czyli popularnym filerem, interesuje Cię niebieska ścieżka. A jeżeli jesteś skoczkiem, to znaczy zbierasz wodę, która rozprysnęła się po wygranym ataku lub przegranej obronie, to powinieneś zainteresować się żółtą ścieżką. Talenty oczywiście można mieszać, ale te najlepsze są oczywiście najdalej, więc odblokuj swoją ścieżkę talentów z głową. Nie będę czytał działania poszczególnych talentów, ale chcę Was naprowadzić na te ważniejsze, które robią różnicę i potrafią zmienić oblicze walki w rezerwuarze. Jak zaczęliśmy mówić o czerwonej ścieżce najpierw, to tego się trzymajmy. Mamy tutaj po pierwsze wzmocnienie statystyk ataku. To punkt, który musimy odblokować, żeby pójść dalej. Za wiele nam on nie da, ale już kolejny talent zwiększający pojemność garnizonu to bardzo duże wzmocnienie. O ile będziesz miał graczy wypełniających Twój szturm. Następnie mamy talenty działające na poszczególne budynki, jak lotnisko helikopterów, fabryka amunicji, elektrownia słoneczna czy centralny rezerwuar. Ale to nie te talenty są najważniejsze. Talent szybki podbój skraca czas potrzebny do uzyskania pełnej kontroli nad budynkiem o 10%. I na pewno jest to punkt, na którym trzeba się skupić. Dla słabszych rally liderów mamy talent ostatni bastion. Jeśli siła wroga jest znacznie wyższa niż Twoja, otrzymasz 10% premii do obrażeń. Im większa różnica mocy, tym większy bonus. Ułatwi to wyrzucenie rywala z budynku za pomocą tzw. double rally, czyli podwójnych skoordynowanych czasowo rajdów. Ścieżka niebieska jest dużo spokojniejsza, jeżeli można tak powiedzieć, i skupia się na 2 rzeczach. Obronie Twojej własnej osady, zwiększając statystyki obronne, oraz wzmacnia rajdy przez bonus filera, zarówno atak, jak i obronę, zdrowie oraz zabójczość. Bonusy sumują się od aż 6 graczy dołączających. Dlatego ważne jest, aby filerzy poprawnie wybrali swoje talenty. Żółta, ale wcale nie najgorsza ścieżka jest przygotowana dla wszystkich. Zmniejsza ilość rannych, zwiększa ilość punktów solo, ale najważniejsze z talentów to zwiększona prędkość marszu po kałuże wodne oraz zmniejszony czas oczekiwania na darmową relokację. Ostatni z talentów, czyli koparka wodna, zwiększa nawet ilość odzyskiwanej rozproszonej oczyszczonej wody o 20%. Czyli jeśli jest kałuża wodna z 1000 jednostek wody, to przy zmaksymalizowanym talencie koparki wodnej gracz może podnieść 1200 jednostek wody. Niby 200 jednostek wody to nie jest dużo, ale jeżeli pod koniec walki w budynkach jest 100 000 jednostek wody, to te 20 000 już robi wrażenie.